Siemano wszystkim, Michał z tej strony. Słuchajcie mnie uważnie. Podejmuję się dzisiaj zadania zrobienia kiełbasy. Nigdy w życiu nie robiłem, a w związku z tym, że Wielkanoc za parę dni, plan jest taki, że będę robił kiełbasę. Kupiłem mięso typu boczek, karkówka, szynka, oczywiście wieprzowe, 10 metrów jelit i będziemy robić kiełbasę. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że wyjdzie. Zapraszam. Zaczynam od przygotowania moich jelit. To są zwykłe jelita wieprzowe kupione w sklepie, około 10 metrów. W pierwszej kolejności, z tego względu, że one są zasypane dużą ilością soli, to zalewam je wodą, delikatnie przepłukuję i wylewam od razu całą tą wodę, taką letnią wodą. I zalewam ponownie wodą po odlaniu tej całej soli, letnią wodą około tak do 40 stopni i to odstawiam na pół godziny. W tym czasie zabieram się za mięso. Mam tutaj boczek wieprzowy, szynkę wieprzową i karkówkę. Kroję sobie to w kostkę taką, żeby moja maszynka do mielenia mogła to przyjąć. Tak wygląda moje mięso, 3 rodzaje. I teraz będę przechodził do mielenia. I teraz tak, chude mięso będę mielił na grubym sitku, na sitku z grubymi oczkami, a tłuste mięso na sitku z cienkimi oczkami. Wąskimi, cienkimi, zwał jak zwał. No i przechodzę do mielenia mięsa. Wszystko mielę do, można powiedzieć, do jednej miski. Mięso mam zmielone, przechodzę do przyprawienia tego mięsa. 1,5 łyżeczki soli na tą ilość mięsa, którą ja mam 3 razy po 600 gram. 1,5 łyżki soli, łyżki stołowej, 1,5 łyżki pieprzu, oczywiście możecie dać mniej więcej. Ja dałem tyle i łyżeczkę majeranku. Do tego około 5-6 ząbków czosnku. I to muszę dokładnie wymieszać. Bardzo dokładnie, wiadomo. I jak już mam mięso wymieszane, muszę jeszcze dodać na tą ilość mięsa szklankę bardzo zimnej wody. I całość jeszcze raz dokładnie z tą wodą wymieszać. I mięso, że tak powiem, mam gotowe. Przechodzę dalej. Końcówkę do nabijania kiełbasy smaruję sobie lekko olejem, żeby, że tak powiem, moje jelito miało poślizg. Jelito wyciągam sobie jedno z mojej miseczki z wody. Próbuję odnaleźć końcówkę. Otwieram tą końcówkę i nabieram jeszcze do środka troszeczkę wody i przelewam tą wodę przez całe jelito, przez całą długość jelita, na wypadek jakby jeszcze coś tam w tym jelicie, jakieś kawałki soli, drobinki zostały, czy coś takiego. Przeciskam wodę przez to, odciskam całą wodę i zakładam moje jelito na końcówkę. Nakładam to do momentu, zostawiam sobie po prostu taki kawałek około 6-7 cm. Nie zawiązuję jeszcze, włączam maszynkę, wypuszczam troszeczkę mięsa i dopiero teraz, żeby pozbyć się powietrza z tej końcówki jelita, dopiero teraz zawiązuję. No i jestem gotowy, mogę nabijać. Oczywiście weźcie poprawkę na to, że ja robię to po raz pierwszy, więc na pewno nie jest to idealnie. Po drugie, zawsze weźcie sobie kogoś do pomocy.
Na tyle, ile jelito miałem długie, nabijam, wyłączam maszynkę i po prostu zawiązuję końcówkę. Z drugiej strony. Tak jak mówię, weźcie sobie kogoś do pomocy, kto będzie Wam wkładał mięso do maszynki, włączał i wyłączał maszynkę. Będzie dużo prościej niż samemu. I później, jak mam kiełbasę już nabitą i związaną, po prostu wybieram sobie odległości, jakie chcę i zawiązuję. Ściskam tą kiełbasę w miejscu, w którym chcę, żeby taka była długa i zawijam, tak jak widzicie. 2-3 obroty i to wystarczy. I kiełbasa moja jest gotowa. Resztę jelit, które mi zostały, absolutnie nie wyrzucam. Biorę sobie słoiczek, wsypuję trochę soli i wrzucam te jelita do tego słoiczka. Zasypuję z powrotem dużą ilością soli. Wystarczy mi tylko po prostu to zatrzepać, żeby te jelita się ładnie w tej soli obtoczyły. I to zakręcam, wstawiam do lodówki, może stać nawet i pół roku, albo i dłużej. I tak wygląda moja kiełbasa. Wyszła bardzo fajna, jak na pierwszy raz. Próbowałem, bardzo smaczna. Życzę Wam wszystkim również smacznego. Oczywiście, jeżeli film się podoba, łapka w górę. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się i tymczasem.